Są młodzi i innowacyjni. Konstruują, wynajdują, produkują, nie boją się myśleć niekonwencjonalnie. Różni ich wszystko, a łączy jedno. Posiadają gen innowacyjności i dobrze korzystają z funduszy europejskich. Czas na porcję inspiracji od naprawdę zdolnych Polaków. W Warszawie powstał projekt, który ma szansę podbić rynek medyczny w wielu europejskich krajach. Założyciele startupu RemMedVR przez większość swojego zawodowego życia zajmowali się produkcją gier dla rzeczywistości wirtualnej. Tworzenie rozrywki dla miłośników gier nie dawało im jednak satysfakcji. Szukali zajęcia, które nada ich życiu sens. Z pomocą funduszy europejskich, a dokładnie dzięki programowi Inteligentny Rozwój, stworzyli innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu, używając mobilnych gogli, pomagają małym pacjentom w skomplikowanej terapii okulistycznej, na przykład w leczeniu zeza. Panowie, dla mnie absolutna sensacja wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w leczeniu niedowidzenia i zeza. Szukaliśmy jakiegoś sposobu, jak możemy pomóc ludziom. Nie? Oczywiście rozrywka jest super zastosowaniem, natomiast chcieliśmy w jakiś sposób tą technologię przełożyć na realną wartość w społeczeństwie. Skąd się wzięła u was fascynacja problemami związanymi z oczami? W zasadzie jest poniekąd kwestia przypadku, poniekąd też kwestia naszych własnych poszukiwań. Eksplorowaliśmy różne przypadki użycia tej technologii w medycynie i kiedyś na jednym z wydarzeń jeden z klientów podszedł do naszego stoiska i zapytał się, czy możecie tym urządzeniem leczyć wzrok. My się spojrzeliśmy po sobie i stwierdziliśmy, że nie wiemy w zasadzie tego. Wróciliśmy do domu, sprawdziliśmy to, okazało się, że jest to możliwe, są jakieś pierwsze publikacje na ten temat. Powiedzcie, jak to działa w maksymalnym uproszczeniu? To, co tam mamy do zaprezentowania, to jest wypadkowa naszej wiedzy o grach dla dzieci, metodologii, którą opracowaliśmy, no i możliwości, które daje wirtualna rzeczywistość. Aplikacje różnego rodzaju służą do tego, żeby stosować terapię i leczyć na przykład zeza. Tak. A ten pilot do czego służy? Pilot pozwala realizować zadania koordynacji oko-ręka, gdzie możemy wskazywać wybrane elementy. No ale nie powiesz, że celowanie do ryb albo zbijanie diamentów służy terapii. Musi być coś więcej w tym urządzeniu. Zgadza się. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam wirtualna rzeczywistość, która, jak tutaj widzimy, umożliwia nam wyświetlanie obrazu niezależnie dla lewego i prawego oka. Ten poziom stymulantów jest różny w zależności od tego, które oko jest niedowidzące. I to jest w zasadzie podstawa terapii w VR-ze. Czas, aby Petros Psylos przetestował to urządzenie. Bardzo realne wrażenie. Mam takie odczucie, jakbym faktycznie był pod wodą. Ja teraz jako optometrysta mam możliwość podglądu tego, co widzisz. Widzę terapię realizowaną z perspektywy pierwszej osoby, czyli z perspektywy Czyli pacjenta. widzisz po prostu to, co ja widzę. Tak, właśnie widzę, że tutaj obserwujesz rozgwiazdę, obserwujesz diament, próbujesz wycelować w niego. Aha. Ale niesamowite odczucie. Tylko jeszcze rąk nie widzę swoich. Z Twojego punktu widzenia celem jest zdobywanie punktów. Aha. Z naszego punktu widzenia, jako optometrysty, tutaj wzmacniamy Twoje, że tak powiem, widzenie, poprawiamy Twój wzrok i to się realizuje na przykład poprzez takie funkcje jak zaciemnienie jakichś scen, zmianę rozmiarów tych obiektów, balansowanie faktycznie. kolorystyką. Zastanawiam się, czy dziecko, które, na przykład dziecko, bo nie tylko dzieci mogą z tego korzystać, które korzysta z tego urządzenia, ma świadomość tego, że bierze udział w terapii. Z punktu widzenia dziecka jest to gra. To jest to gra tak naprawdę. To ma być zabawa. Scenariusze do tych gier zostały opracowane z osobami, które na co dzień profesjonalnie piszą scenariusze do gier edukacyjnych dla dzieci. My postaraliśmy się dostarczyć taką formę terapii, która będzie przyjemna i która będzie angażująca dla dzieci i też możliwa do wykorzystania w warunkach domowych. Myślę, że to jest tak naprawdę też jedną z najważniejszych cech, że dostarczamy tą terapię w formie usługi do klinik, które potem mogą przekazywać te gogle dzieciom do pracy w domu codziennie. Jak pomogły wam fundusze europejskie? No, myślę, że pomogły nam bardzo. Od samego początku jesteśmy wspierani przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pozyskaliśmy pierwszą rundę inwestycyjną z funduszu Speed Up Bridge Alpha, który jest finansowany z NCBIR. Otrzymaliśmy również taki certyfikat Seal of Excellence z Komisji Europejskiej. To jest program bezpośrednio realizowany przez fundusze z Brukseli. Panowie, gratuluję za to, co już i za to, co będzie.
Robicie niesamowite rzeczy. Warto śledzić takie urządzenia, które pomagają innym ludziom. Z Warszawy przenosimy się do niespełna 70-tysięcznego Leszna, by poznać twórców mobilnych kontenerów fotowoltaicznych, które potrafią zaopatrzyć w prąd miejsca bez dostępu do elektryczności. Jak to się stało, że Polacy spod Poznania postanowili opracować pomysł, który może znaleźć zastosowanie na terenach objętych wojną czy w tymczasowych obozach dla uchodźców? Pomysł pojawił się niespodziewanie. Robicie bardzo użyteczny wynalazek. Powiedz, jak zaczęła się wasza droga? Gdzie znaleźliście inspirację? Kiedyś jechałem sobie ulicą do swojego domku letniskowego i zobaczyłem, że ktoś remontuje dom i miał solary dwa po prostu na dachu i to był jego, kontener był jego magazynem. No i wtedy olśnienie Eureka, że można coś takiego zaprojektować, żeby to było mobilne, no i żeby to jakby było użyteczne. Naszym założeniem było stworzenie urządzenia, które zrówna dostęp do energii elektrycznej na całym świecie. Zobaczyliśmy, że jest bardzo dużo rejonów, które są wykluczone energetycznie i stwierdziliśmy, że mamy bardzo duże doświadczenie jakby w instalacjach fotowoltaicznych, bo to robimy na co dzień i postanowiliśmy opracować takie urządzenie, które byłoby w pełni mobilne i możliwie maksymalnie, żeby wykorzystać w tamtych rejonach. A jak to konkretnie działa? Sprawdźmy. Michał, mamy przed sobą ogniwo fotowoltaiczne, Tak. które zamienia energię słoneczną na prąd elektryczny. Tak. I to polega na tym, że z tej strony słońce nam oświetla całą powierzchnię ogniwa. Tak. Ogniwo zamienia energię słoneczną w elektryczną. Składamy wasz kontener w minimalnej wersji z 60 takich modułów i na wyjściu mamy prąd elektryczny, który możemy zasilić. Którym możemy zasilić cokolwiek. Pomiędzy tym panelem a tym odbiornikiem końcowym jest jeszcze szereg innych urządzeń, których ciężko by wymienić, jest ich dosyć dużo. Natomiast 18 kW, czyli ta moc, o której przed chwilą wspomniałeś, sumaryczna, pozwala na zasilanie około 7 gospodarstw domowych średniej wielkości. Ale to muszą być słoneczne dni. Wbrew pozorom fotowoltaika całkiem nieźle się sprawdza nawet w naszej szerokości geograficznej i całkiem nieźle sobie radzi nawet w pochmurne dni. Natomiast masz rację, żeby osiągnąć pełną moc, potrzebujemy dnia słonecznego. Tak. Oczywiście jak więcej takich modułów połączymy, no to nie będziemy się ograniczać tylko do 7 gospodarstw. Nie, oczywiście. Nasze urządzenie pozwala na łączenie ich między sobą, również całych kontenerów, w związku z czym jesteśmy w stanie rozbudować to teoretycznie do bardzo, bardzo wysokich mocy. To urządzenie nie wytwarza dwutlenku węgla. Jest taką, można powiedzieć, energią zieloną. Tak, Energia produkowana przez Tak, to. energia produkowana przez nasze urządzenie jest w pełni czysta, tak jak każda energia pochodząca z fotowoltaiki. Natomiast nowum całości jest to, że dotychczas zasilanie awaryjne, zasilanie dostarczane w bardzo szybkim czasie ograniczało się tylko i wyłącznie do agregatów spalinowych. Natomiast nasze urządzenie pozwala na dostarczanie czystej, zielonej energii w bardzo krótkim czasie w wybranym zakątku świata. Fascynuje mnie perspektywa, że w przyszłości, w miejscach, gdzie prądu elektrycznego nie ma z różnych powodów, będzie można używać wasze panele i w ten sposób korzystać z odbiornika telewizyjnego, z kuchenki elektrycznej. Uchodźcy z tego będą mogli na przykład korzystać w sytuacjach krytycznych. W tak zaawansowanych projektach nie wystarczą własne środki. Firma Solar Networks w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymała wsparcie między innymi na opracowanie planu rozwoju eksportu czy tak potrzebnych działań promocyjnych i marketingowych. W jaki sposób pomogły wam fundusze europejskie? W bardzo duży sposób. Korzystamy z funduszy na rozwój eksportu oraz na jakby budowanie marki produktu. Czy można powiedzieć, że gdyby nie fundusze europejskie, to nie stworzylibyście tego przełomowego rozwiązania? Można powiedzieć zdecydowanie, że gdyby nie fundusze europejskie, no to na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Gdzie siebie widzicie za 5 lat? Wiem, że trudne, ale może odpowiesz. No, chcielibyśmy się widzieć jako być może światowy potentat w zakresie mobilnych rozwiązań solarnych, ale może na wyrost słowo, no ale tak chcielibyśmy. Tak skomplikowane projekty nie powstałyby bez pomocy funduszy europejskich.
Jeśli macie pomysł na nowy produkt, nową technologię lub chcecie dopracować istniejący produkt, ulepszyć go, zmienić, dostosować do nowych rynków, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje dotacje, które służą do sfinansowania prac badawczo-rozwojowych w ramach programów Szybka Ścieżka oraz sektorowych programów badawczych. Można uzyskać dofinansowanie właśnie na takie prace badawczo-rozwojowe, które mogą przygotować produkt do wprowadzenia go na rynek. Natomiast jeżeli macie już produkt gotowy i chcecie z nim wyjść na rynki zagraniczne, chcecie go tam skutecznie wypromować, to Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma wsparcie w postaci doradztwa konsultantów z rynków docelowych, czyli ekspertów, którzy rzeczywiście orientują się najlepiej, jak wejść na rynek docelowy, jak skutecznie trafić tam do klienta. I w ramach takiego doradztwa firmy będą mogły najpierw skorzystać z pomocy konsultantów tutaj w Polsce, a te najlepsze będą również mogły przetestować swoją nową strategię marketingową i swój sposób docierania do klienta również na rynkach docelowych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na stronie ncbr.gov.pl informuje o konkursach, naborach, które w tej chwili już trwają. Ale to nie wszystko. Zapraszamy również na stronę poir.gov.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o wszystkich konkursach organizowanych w ramach programu Inteligentny Rozwój, o terminach naborów, o warunkach i o instytucjach, które organizują te konkursy. Natomiast na stronie fundusze-europejskie.gov.pl znajdą Państwo informacje o wszystkich programach operacyjnych, o różnego rodzaju dofinansowaniach z funduszy europejskich. Również w wyszukiwarce dotacji można znaleźć najlepsze dofinansowanie dla swojego projektu. Największym błędem, jaki człowiek może popełnić, to jest strach przed popełnieniem błędu. Warto więc spełniać swoje marzenia o posiadaniu własnej firmy, tak jak bohaterowie dzisiejszego odcinka. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Oczywiście widzimy się już za tydzień. Petros Psylos. Do zobaczenia.